Ja jestem panna Lichotka, a to jest moje gniazdo. Zaparz herbatę, weź drut do ręki i rozgość się. Zaczynamy. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że w tym przedświątecznym albo nawet świątecznym chaosie znaleźliście chwilę, żeby się ze mną spotkać. Mam wrażenie, że z roku na rok te święta są coraz bardziej produktem i coraz bardziej się komercjalizują. Mam wrażenie, że producenci tylko czekają, aż zgasną znicze na cmentarzach, aby rzucić się na nas z strasznym chaosem, wrzaskiem, hałasem i zacząć nam wszystko sprzedawać. I chyba z roku na rok coraz bardziej mnie to męczy. Wszyscy mówią o świętach i wszystkie vlogi są poświęcone świętom, więc u mnie będzie mało świąt. U mnie będzie spokojny vlog, zwykły. Pokażę Wam, co teraz robię, jaki mam najnowszy plan. Zobaczymy jak zwykle, co z niego wyjdzie. Pokażę Wam też skarpetki, ale chciałabym także opowiedzieć o wełnie Superwash, która być może zaintrygowała Was na okładce tego vloga, ponieważ odkryłam niedawno straszliwą prawdę o właściwie włóczce Superwash. Należy o tym mówić. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, więc postanowiłam, że również o tym dzisiaj opowiem, czym jest włóczka Superwash. Więc zapraszam. Wszyscy odkurzają naokoło, więc jak będzie słychać odkurzacze, to nie ja. Dobrze. O, spadło. Najpierw skarpetki. Zawsze mówiłam o tym, że nie jestem skarpetkowa, ale jak pokazałam Wam w ostatnim odcinku, co się dzieje ze skarpetkami z wełny, które się wrzuci do pralki, no to wyszło na to, że muszę zrobić drugie skarpetki. Zaczęłam je robić na drutach z żyłką długich, dwie naraz. I jeśli przeraża Was ta opcja, jeśli nie umiecie tego robić, to bardzo polecam. Nawet wrzuciłam jakiś taki krótki filmik, jak nabrać te oczka na dwie rękawiczki albo skarpetki na raz. Dlatego, że naprawdę bardzo ciężko się zmobilizować, żeby zrobić drugą, jak się zrobi jedną. A że ktoś trzaska skarpetki jedne po drugich i nie jest dla niego problem. I dla mnie zawsze jest. Zawsze się zastanawiam, jak to ugryźć i wydaje mi się, że to nic z tego nie będzie. No i zaczęłam robić te skarpetki z wełny Lopi Let Lopi, tej koszmarnie gryzącej islandzkiej wełny, połączonej z taką cienką wełenką, żeby trochę tutaj dodać czegoś delikatnego. No i oczywiście co się stało? No ona się skończyła oczywiście, tak? Skończyła się mniej więcej tutaj napięcie. Musiałam dokończyć mieszaniną, no też wełny, tak? No bo chodzi o to, żeby one były wełniane, bo tylko w tych wełnianych skarpetkach jest mi ciepło. Całe życie było mi zimno w stopy i okazało się, że tylko prawdziwe wełniane skarpetki na to pomagają. Ale no jest fajnie, tylko że przez to, że jest połączona ta wełna jedna z drugą, no to jednak trochę chyba widać to miejsce połączenia. One, słuchajcie, nie są jeszcze zablokowane, ponieważ jak się je nie wbiłam, to już nie było czasu, żeby je blokować, więc sobie w nich chodziłam. Oczywiście są niewyględne, wyglądają jak kluska, ale są fajne. To rozwiązanie pięty bez rzędów skróconych, czyli po prostu robimy piętę, później redukujemy, później dobieramy i lecimy dalej. Jest rozwiązaniem najprostszym. Jeśli ktoś nie bardzo umie w rzędy skrócone, no to zawsze jest ryzyko, że przy tych rzędach skróconych będziemy mieć jednak jakąś dziurkę, która będzie. Więc w skarpetce dziurka, no to bez sensu, tak? No bo tam skarpetki robimy
gęsto, czy żakardem, czy podwójną nitką, no żeby jednak nie miały dziurek chyba. Więc polecam taką najprostszą skarpetkę. I powiem Wam, że chyba zrobię sobie jeszcze jedną parę z wełny. Ta Lopi Let Lopi w skarpetce sprawdza się świetnie. To znaczy, jest oczywiście trochę taka, no nie jest mięciusieńka i delikatna, natomiast nie gryzie. Nie wiem, jakoś tak stopę nie gryzie. Więc jest fajnie. Więc to są moje skarpetki. Więc muszę powiedzieć, że nie mogę powiedzieć, że nie jestem skarpetkowa, mogę teraz powiedzieć, że jestem trochę skarpetkowa. Ale nie wiem, czy podjęłabym się wykonać skarpetki dla kogoś, na przykład na prezent. Nie wiem, czy by to tak wyszło, żebym była z tego naprawdę dumna, może kiedyś. No a poza tym to jednak trzeba przymierzać tą skarpetkę. Ja nie wiem, jak to trafić w rozmiar. Skąd to wiedzieć, ile to będzie centymetrów, że to się rozciąga? Nie wiem. W każdym razie, na razie skarpetki będę wykonywać dla siebie, no i może jeszcze spróbuję dla mojego męża podjąć próbę, żeby wykonać drugą parę. Po tych pierwszych nieudanych zupełnie wynalazkach. Może tak? Następną rzeczą, nad którą pracuję, jest czapeczka, która sobie mieszka w takiej torbie projektowej, która jest oczywiście, jak w moim przypadku, moją torbą, której kiedyś używałam na co dzień. No a obecnie już jej nie używam. Strasznie szkoda mi jej oczywiście się pozbyć. Też już była parę razy w przedpokoju stała czekając, ale jednak nie. I teraz co to jest? Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo delikatny merynos skarpetkowy, ręcznie robiony. Nie ręcznie robiony, bo wiadomo, ale ręcznie barwiony. Jest to przepiękna włóczka z firmy Włóczki w Armii, którą otrzymałam na Mikołajkę w ramach mikołajkowego prezentu w mojej dzierganej grupie wsparcia. Ponieważ wpadłam jak śliwka w kompot, polecam też, ale pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które mnie teraz oglądają, z którymi spotykamy się podziergać raz na jakiś czas. Naprawdę nie sądziłam, że spotkania dziewiarskie dadzą mi tyle energii i sprawią mi tyle przyjemności i że to naprawdę działa. Więc jeśli macie w swoim mieście, jeśli wiecie, że spotykają się gdzieś dziewczyny, które spotykają się tylko po to, żeby sobie razem podziergać, pomacać swoje wełny, napić się razem herbaty, zjeść jakieś ciacho, to polecam się wybrać, wyjść ze swojej strefy komfortu. Ja musiałam wyjść, odważyć się i po prostu pójść. Tam nikt niczego od nas nie oczekuje. Po prostu można sobie tam usiąść i podziergać. I się dzieje samo. W każdym razie w ramach Mikołajek dostałam taki precelek tej przepięknej włóczki. Wrzucę Wam tutaj jeszcze zdjęcie, jak to wyglądało, jak było jeszcze w postaci precla. Udało mi się ten precelek przewinąć w domu starożytną metodą na oparciach krzeseł. Bez strat, bo jest to bardzo cieniutkie. To jest po prostu tak cieniutkie, że ja robię tę czapkę już dłuższy czas i cały czas jej nie widać. Ten ściągacz robiłam no naprawdę już strasznie długo. Po prostu robimy ten rząd za rzędem, a to w ogóle nic nie przybywa, bo to jest taka cienizna, ale jest tak piękne, że nie będę tego z niczym łączyć i wytrwam. Tak, to jest ściągacz, który będzie wywijany i teraz lecimy do góry. Po prostu one się tak pięknie układają, te oczka. Tworzy się z tego taki delikatny, melanżowy, no przepiękny wzór.
robię to na najcieńszych drutach, jakie jestem w stanie zaakceptować, czyli chyba na 2. Słuchajcie, bo to już nie te oczy, muszę spojrzeć, czy to jest... Tak, to są 2. Na 2. No, żeby traktować tę wełnę z należytym jej szacunkiem. Tak, tutaj nie ma opcji. I to sobie tak mieszka w tej torbie i codziennie kilka tych okrążeń przelecę. Mam nadzieję, że skończę ją do wiosny, no bo to jest taka cieniutka czepeczka. Ona będzie raczej taka wiosenna albo na jakąś bardzo ciepłą pogodę. Nigdy nie miałam takiej ręcznie barwionej wełny i tak cienkiej. A nawet jak mam takie cienizny, no to one raczej nie do tego, żeby robić pojedynczą nitką. No bo to naprawdę cienizna. A, i jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest włóczka teoretycznie skarpetkowa, bo takie było założenie naszych prezentów mikołajkowych. Ale mimo, że ja robię na 2, no to powiem Wam, że nadal jakbym miała z tego zrobić skarpetki, no to one by były trochę za przewiewne, za luźne. Tutaj są jednak te dziurki, więc nie wiem, jak to dziewczyny robią, że z takiej włóczki skarpetkowej wychodzą im skarpetki, które noszą i które je grzeją. Może z podwójnej nitki? Nie wiem. W każdym razie przywinięte w kłębuszkach wygląda tak, w precelku wygląda tak, jak tutaj się gdzieś pojawi i to jest taki projekt, że to właśnie parę tych okrążeń dziennie, no bo później to już trochę, no to trzeba jednak jakby, żeby ten naprężenie tej nici było stałe, tak? Tutaj nie możemy się za bardzo wyluzować, więc jednak trzeba trochę się skoncentrować, mimo że jest to tylko tak zwane morze oczek prawych w tej chwili, bo lecimy w górę łba. No i kolejna rzecz, którą robię i którą jestem zafascynowana, to jest, słuchajcie, zabawka. Zabawka z resztek, czyli trochę wykorzystanie tego, co mamy i co nie wiemy, na co użyć. To pokazywałam w ostatnim filmiku. Jeden z motków, który dostałam w prezencie. To jest taki mieszany, powiedziałabym, to na pewno nie to jest tam jakiś miks. Do tego jest wełna, oczywiście, wiadomo, moja ukochana fiwelka i taki dziwny moher, który zakupiłam kiedyś na Vinted i dziwny moher nadaje się tylko właśnie na takie dziwne resztkowe projekty typu makat kotka albo nie wiem co będę robić z tego, różne rzeczy. No bo to nawet kozy to nie widziało nigdy, nawet o niej chyba nie słyszało, więc pominijmy. Natomiast co ja tu robię? Przede wszystkim zwróćcie uwagę, na czym ja to robię. Normalnie na retro drutach. Na retro drutach plastikowych, takich. Dlaczego na tym robię, to zaraz Wam powiem. Ale co ja robię? To słuchajcie, miała być choinka. Trochę się rozrosła, więc... Ale tu widać, że to miała być choinka, tak? Element choinki. I słuchajcie, tak, choinka, no bo jednak wpływ mediów. Zobaczyłam, jaką przepiękną choinkę robiła Magda i Sznurek. Ona była na szydełku i była trochę inna, no ale generalnie zasiała mi ziarno takiego pomysłu. No i stwierdziłam, że może spróbuję zrobić taką ozdobę choinkową i może komuś ją dam. Zasada u Magdy wyglądało to oczywiście bardzo prosto. To ma być taki kwadrat, który składamy na pół, tu zszywamy, tam zszywamy i mamy choinkę. Tak? No ale tak, ja z szydełkiem to tak się lubimy średnio, nie bardzo się rozumiemy po prostu. Ja jedno szydełko, drugie i to tak dziwnie wychodzi. Więc stwierdziłam, że może zrobię tę choinkę na drutach. No i zaczęłam ją robić, tylko że nabrałam za dużo oczek. No bo mam 3 nitki, tak? To jakoś tak, a tutaj
Przepraszam, ale dzieci mi przyniosły jakiś nowy, atrakcyjny wirus i właśnie wychodzę z choroby. Było to grube i wyszło po prostu tego za dużo. Tyle się tych oczek zrobiło, co tu widać, to bez sensu. No i się zastanawiałam, co tutaj zrobić dalej. I wpadła mi w oko, słuchajcie, kura. Kura, która na forach i na YouTubie i na tych różnych tam Pinterestach, Instagramach, innych dziadostwach nazywa się Emotional Support Chicken, czyli tak naprawdę kurczak wsparcia emocjonalnego albo jakiegoś takiego duchowego, tak? Czyli takie wsparcie dla nas psychologiczne. To jest taka kura. To nie kurczak, jest tylko kura i jest ich miliard wszędzie w internecie dziewiarskim. Jak już zaczniecie je oglądać, to potem się okaże, że są same takie kury, wiadomo jak to działa, algorytmy. W każdym razie taka kura mi się strasznie spodobała i postanowiłam taką kurę wykonać zamiast choinki, czyli z choinki wyszła kura. Kura jest, no, nie wygląda na bardzo skomplikowaną, natomiast no, żeby ta kura miała jednak kształt kury, no bo są tam różne pomysły, są takie, że generalnie robimy taką kurę bardziej symboliczną, albo taką bardziej z kształtami kury, żeby było widać, że to jest jednak kura. No i próbuję sobie ten wzór jakoś przełożyć na swoje. No i słuchajcie, na początku robiłam co jeszcze miała być choinka, to robiłam ją na tych prostych drutach, no bo za dużo nabrałam tych oczek, tak? I zaczęłam na moich patyczkach, ale się okazało, że oczek jest za dużo, no więc musiałam przenieść na jakieś takie druty. Przeniosłam się na takie. No a jak już to postanowiło być kurą, to na chwilę przerzuciłam się na druty z żyłką. I jakież było moje zdziwienie, kiedy po przerabianiu oczek na drutach z żyłką okazało się, że te oczka się po prostu inaczej układają trochę. Trochę się inaczej układają. Tutaj niżej, gdzie było to robione na tych drutach prostych, klasycznych, tkanina jest taka bardziej sztywna, równa, zwarta, a na drutach z żyłką jest taka bardziej fluffy. I powiem Wam, że jednak spodobała mi się ta struktura na drutach prostych i na razie kurę kończę na drutach prostych. Kura zasadniczo polega na tym, że się ją tutaj, że robimy taki wielki płat kury i składamy to później na pół. Wrzucę Wam tutaj wzór, który jest moją inspiracją. No dobra, tu coś widać. Tak, trochę widać kurę. To będzie kurza głowa. Głowa, dobrze mówię, głowa. To będzie głowa. Tu wystąpi na głowie oczywiście jakiś grzebień, tak? Tu będzie dziób i tak dalej. Tak, czyli tu będzie reszta kury, będzie kurza pupa z no, takim czymś w rodzaju ogona. I od spodu będzie jeszcze dodatkowa część na brzuszek. Od spodu, żeby ta kura jednak była taka, wiecie, nie płaska, tylko taka była spasiona, ta kura. Jednak, żeby dużo było tego emocjonalnego wsparcia, prawda? Mam w domu takie wypełnienie do zabawek, ponieważ chciałam kiedyś robić żabę. O żabie też mogę Wam kiedyś opowiedzieć oraz pokazać, jak na razie wygląda moja pierwsza żaba. I też mam taką żabę, to nie ma być byle jaka żaba, tylko taka konkretna żaba, która mi się strasznie spodobała i ja kiedyś taką żabę zrobię, ponieważ bardzo mi się ta żaba podoba. No i w ramach robienia żaby zakupiłam te wnętrzności do zabawek i te oczy bezpieczne i różne takie akcesoria śmieszne. Więc robię emocjonalne wsparcie w postaci kury na prostych drutach. Jeśli macie takie proste druty w domu, po babciach, ciociach albo jakieś takie pierwsze zakupy, to polecam do nich sobie od czasu do czasu wrócić i zobaczyć, jak to wychodzi. Na pewno na prostych drutach dziergamy rzeczy, które
będziemy zszywać, tak? Czyli jeśli byśmy się pokusiły o sweter albo jakąś inną część odzieży, no to robimy te kawałki i potem to będziemy zszywać. Jeśli polubimy się ze zszywaniem, a ja ostatnio jakoś tak się nawet polubiłam, to może nie jest to taki zły pomysł, tak? Żeby spróbować zrobić chociażby kardigan, który zszyjemy. I wtedy nie musimy się bawić tak sobie myślę, chociaż zależy jeszcze od kroju, ale na przykład możemy sobie odpuścić reglany i różne inne rzeczy, bo po prostu sobie to tak wyprofilujemy w kawałkach, a potem zszyjemy. No jest to opcja. W każdym razie w ramach rozrywki, jeśli chcemy sobie spróbować czegoś troszeczkę innego, to polecam wygrzebać takie druty. Pokażę Wam, co wyjdzie oczywiście z mojej emocjonalnej kury. Nie wiem, czy wiecie, że zbliżają się ferie. Ci, co mają dzieci, to na pewno wiedzą. I już się cieszą. W każdym razie ja w tym roku nie wybieram się na narty. Wybieram się na wiosnę. W sensie do wiosny. W sensie w miejsce, w którym będzie wiosna. Mniej więcej. Trochę sobie odsapnąć, trochę popatrzeć na morze, trochę popatrzeć na zielone trawy i drzewa. I oczywiście tam, dokąd jadę, jest sklep z włóczkami, bo już sprawdziłam. Dlatego planuję odwiedzić ten sklep z włóczkami i może zrobię jakieś zdjęcia. Niekoniecznie będzie to live albo relacja, ale podzielę się z Wami tym, co można znaleźć w sklepie z włóczkami, będąc na wakacjach. I też myślę sobie, że to jest dobry pomysł, żeby wszędzie tam, gdzie jedziemy, sprawdzić, czy nie ma przypadkiem jakiegoś sklepu z włóczkami i zajrzeć. Może jakieś lokalne, może coś zupełnie innego, może jakieś promocje, albo po prostu zobaczyć, jak to wygląda w innych miejscach. Ja planuję i na pewno coś sobie przywiozę z wakacji w ramach pamiątki. Zamiast kupować magnes na lodówkę, to na pewno przywiozę sobie jakiś nowy motek. No i teraz to, na co wszyscy czekali, czyli największe kłamstwo producentów włóczki Superwash, na przykład Merino Superwash. Mówię włóczki, a nie wełny, zwróćcie uwagę. To już może sugerować te nowiny. Od jakiegoś czasu docierały do mnie gdzieś tam takie strzępki informacji, czym jest włóczka Superwash. Natomiast dopiero niedawno po obejrzeniu filmu pewnej youtuberki, którą też tutaj oczywiście podlinkuję, postanowiłam zgłębić temat bardziej i odkryłam, i też oczywiście podam tutaj w opisie filmu źródła tych informacji, jak powstaje włóczka Superwash i właściwie dlaczego powstała. Włóczka Superwash jest odpowiedzią producentów wełny i włókien, głównie przemysłowych, ale także do dziergania, na klasyczną wełnę. Klasyczna wełna, jak wiemy, jest delikatna dosyć. Jej proces tworzenia jest dosyć skomplikowany, pracochłonny oraz drogi, a wełna nie była wystarczająco mocna i nie spełniała wszystkich oczekiwań konsumentów, no bo gryzie, no bo szorstka. W związku z tym, i nie można jej prać w pralce, tak? Więc ludzie, którzy już nie chcą nic prać ręcznie, tylko wszystko w pralkach, zresztą cały nasz świat taki się coraz bardziej, cały świat przyspiesza i wszystko musi być szybko i od razu. Wszystko wszędzie na raz. Zresztą polecam film.
I postanowili coś wymyśleć, żeby tę włóczkę, wełnę, można było prać w pralce. Żeby ona się nie zbiegała, żeby nie zmieniała swojego kształtu, żeby włókna merynosa się nie rozciągały, nie deformowały. I co wymyślono? Wymyślono, że przede wszystkim włókno zostanie poddane obróbce chemicznej na samym początku, które pozbawi to włókno włosków, które mogą powodować drapanie, zmieni ich strukturę, więc w związku z tym na samym początku wełna jest moczona w roztworze między innymi z chlorem i innymi chemikaliami, a później włókna są po prostu obklejane, tak, obtaczane, są powlekane polimerem. Polimerem, który jest sztuczny i który jest po prostu plastikiem. Tak więc włókno jest, nawet możecie czasami dotykając włóczkę Superwash, wyczuć, że jest ona tak jakby taka inna, taka może trochę śliska. No to właśnie dlatego, że nie jest to pure, czysta wełna merynosa z dodaną magią Superwash, tylko po prostu jest to wełna powleczona poliamidem. Tak więc jeśli ktoś mówi, że jego sweter jest wełniany i jest z merynosa Superwash, to znaczy, że jest użyta tam włóczka, która jest po prostu mieszanką, tak? Jest miksem, ponieważ nie jest to czysta wełna, o czym producenci oczywiście nie piszą. Na motku wełny Superwash, Merino Superwash, nie będzie ani słowa o tym, że jest to wełna plus polimer, że jest to po prostu najzwyklejszy w świecie blend. Dlatego przestajemy mówić na włóczkę, na wełnę Superwash wełna. Możemy używać słowa włóczka. No i myślę, że warto o tym wiedzieć, że jeśli chcemy mieć sweter z wełny, to Superwash będzie takim samym miksem jak miks wełny akrylu albo wełny poliamidu, tak jak wełna skarpetkowa. Nie ma w tym oczywiście nic bardzo złego, poza tym, że jest to plastik, który nie tylko wpływa na środowisko, ponieważ jego cząsteczki w postaci mikroplastiku dostają się do wody w czasie prania i do ziem, do wód podziemnych, do ziemi, do oceanów, ale także o wpływie tego plastiku na naszą skórę, na nasze ciało. Jeśli ktoś stara się otaczać swoje ciało włóknami naturalnymi, jeśli zależy mu na swoim dobrostanie, jeśli stara się wybierać produkty naturalne, lniane, bawełniane czy wełniane, no to musi wiedzieć o tym, że wełna Superwash w zamian za to, że możemy ją prać w pralce, niestety jest wełną z plastikiem, z domieszką sztucznego tworzywa. Tak? O, to piękne sformułowanie. Z domieszką sztucznego tworzywa. Na dziś z mojej strony to tyle. Postaram się wyleczyć z wirusa, który przywlokły moje dzieci ze szkoły. Powiem Wam, że te wirusy ze szkoły to są jakieś takie kobyły. Są to wirusy, które są jakoś zmutowane pomiędzy dzieciakami, część szczepionych, część nieszczepionych, tygiel, po prostu wylęgarnia, jakichś hybryd wirusowych. I jak przynoszą je do domu, to oni przez jeden dzień są, a rodzice chorują przez 2 tygodnie. Tak z nimi jest. W każdym razie będę się strategicznie kurować. Wam życzę odpoczynku w ciągu najbliższych dni, jeśli to możliwe, spokoju, dużo snu, dużo dziergania, dużo dobrej herbaty, ciepłej i zobaczymy się za parę dni, mam nadzieję. I wszystkiego dobrego.